Cześć, witam w drugim odcinku. Idziemy jak burza, nic nas nie powstrzyma. Jak już mamy 2 odcinki, to już potem leci z górki. Chciałbym w to wierzyć. Dzisiaj zgodnie z obietnicą porozmawiamy o ubraniu i opowiem o kilku źródłach, w większości pisanych. Przedstawię też kilka źródeł ikonograficznych. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i ta forma się przyjmie. Zobaczymy. Także łyczek kawki i jedziemy. Dobrze, ale o czym dzisiaj? Jak już widzicie z tytułu i z zajawki, która się pewnie pojawiła na Instagramie, dzisiaj sobie porozmawiamy o takim ubraniu, które nazywa się katanką. Katanka występuje w XVII wieku, występuje także w wieku XVIII. Mamy na to potwierdzone źródła. I tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, jest pewien konsensus rekonstruktorski mówiący o tym, czym katanka według rekonstruktorów jest. I to nie jest jakaś wiedza supernaukowa i tak dalej, poparta długimi bardzo badaniami. To jest po prostu jakieś takie wspólne ustalenie. Mianowicie rekonstruktorzy historyczni przyjmują w Polsce, że katanka to jest krótkie mente. To jest odpowiednik krótkiego mente. Mente to jest po prostu taki płaszcz węgierski noszony na Węgrzech. On był długi, był krótki, z krótkimi rękawami, z długimi rękawami i tak dalej, i tak dalej. Coś jak delia. No ale u nas się przyjęło, że jak mówimy katanka, to mówimy, a to jest takie krótkie mente i rekonstruktor jak chce sobie uszyć katankę, to bierze właśnie wykrój tego mente, robi i mówi o tej to jest katanka. Czyli po prostu tak jakby polskie określenie na mentę to katanka. Czy to jest poprawne? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, że to jest po prostu taka próba ustalenia czegoś wspólnie, ale niekoniecznie zawsze to jest dobre. Mam wrażenie, że powinniśmy się właśnie nad tym tematem troszeczkę pochylić i zastanowić. Wiadomo, że w rekonstrukcji mamy jakieś ustalenia i dobrze, żebyśmy tą taką jakąś wiedzę sobie gdzieś trzymali i jakieś takie zasady sobie mieli. Natomiast warto czasem je burzyć, czasem warto zadawać pytania i dzisiaj też takie pytanie padnie o tą katankę. Wiecie, jak to jest w rekonstrukcji, w każdym hobbystycznym środowisku. Jak coś się ustali, to potem wszyscy się tego trzymają i nikt się nie pyta. No chyba, że przyjdzie jakiś nowy i się spyta, ale nikt go nie zna, więc go wszyscy olewają. Ale jak ktoś starszy albo bardziej lubiany się spyta, to wtedy wszyscy, może warto rozważyć. To może porozważajmy w takim razie. Ale to za chwilę. Idąc dalej, mamy ten konsensus rekonstruktorski, mówiący, że katanka to jest polski odpowiednik krótkiego węgierskiego mente. Nie przywiązujcie się do tego za bardzo, ponieważ on jest w oparciu właśnie tylko o taką prostą interpretację rekonstruktorów. I jak w ogóle słowniki na to patrzą? Takim najważniejszym słownikiem dla nas niech będzie Irena Turnau, wybitna badaczka. Ona ma taką publikację Słownik ubiorów staropolskich i późniejszych w ogóle, XVI, XVII, XVIII wiek i wcześniejsze. I ona tam mówi, że katanka to ma 3 definicje. Pierwsza jest to krótkie okrycie wierzchnie w męskim ubiorze narodowym, cokolwiek to znaczy. Często podbite futrem i zapinane na pętlice, noszone w XVII-XVIII wieku. To jest pierwsza definicja. Druga jest to okrycie noszone przez kobiety. Trzecia jest to ludowy ubiór góralski. No dobrze, mamy 3 definicje. Idąc od końca w sumie, ludowy ubiór góralski, o tym sobie jeszcze troszeczkę powiemy. Okrycie noszone przez kobiety, faktem jest, że też w ubraniach współczesnych ludowych pojawia się określenie katanka na kobiece odzienie. Ono jest najczęściej dosyć krótkie, dopasowane i tak dalej. I ono rzeczywiście występuje. Katanka to też w ogóle pojawiało się określenie na kurtki jeansowe, z tego co ja pamiętam za moich czasów. No ale skupmy się na tym pierwszym. Jest to krótkie okrycie wierzchnie w męskim ubiorze narodowym. I jeszcze co warto podkreślić, tutaj Irena Turnau mówi, że katanka z węgierskiego katona żołnierz. No właśnie, warto na to zwrócić uwagę, ponieważ katanka przybyła do nas z Węgier. Ta nazwa na to wskazuje, że katona to jest po prostu określenie na żołnierza po węgiersku. I rzeczywiście jak sobie wpiszecie w Google Translate, to Wam jedno z tłumaczeń, jakie się pojawi, to jest rzeczywiście katona i możecie sobie tam usłyszeć, jak to się poprawnie wymawia, bo ja nie wiem, czy ja to poprawnie wymawiam, także żeby nie było. I oczywiście, ktoś by teraz mógł powiedzieć, kurczę, no ale to jest dosyć banalna etymologia, nie przekonuje mnie. Spokojnie, ona ma sens. Mamy bowiem źródła z XVII wieku, które dokładnie nam tłumaczą, że w XVII wieku używano w ogóle określenia katan na żołnierza.
I stąd też jakby dosyć prosta ścieżka do tego, żeby dane ubranie, które się kojarzy z żołnierzami, nazywać katanką, tak? I ja sobie teraz Wam przedstawię kilka tych źródeł. Bądźcie ze mną i posłuchajcie. I teraz jeszcze prośba. Moje oczy będą cały czas zerkać tutaj na dół, bo mam na laptopie wypisane te źródła, żeby mi łatwiej było cytować. A zatem, w XVII wieku słowo katan oznacza żołnierza. Nie jest całkowicie cały czas wymienne, nie wszyscy je stosują namiętnie, ale pojawia się w pamiętnikach, pojawia się w poezji, pojawia się w relacjach. I ono oznacza takiego starego żołnierza, żołnierza doświadczonego. I idźmy sobie od początku chronologicznie te znajdki, które mam. W 1609 roku Anonim napisał Pieśń o tyraństwie szujskiego. Piękna nazwa, Pieśń o tyraństwie szujskiego. Bardzo mi się podoba, taka bardzo, bardzo na czasie. I mamy tutaj cytacik. Wejer też lud z Prus prowadzi, knechty i katany, z łaski Bożej ma król Pan nasz znamienite hetmany, starosty ma rozmistrzami i nie lada pany. A zatem, wejer też lud z Prus prowadzi, knechty i katany. Podkreśla tutaj, że są dwie formacje wojskowe, po prostu sobie wymienia, tak? Knechci, no to wiadomo, katany, no to jest węgierskie określenie na żołnierzy, więc mogli pojawić się właśnie piechota chociażby węgierska, bądź polsko-węgierska, a knechty to może być piechota niemiecka. Tutaj katany jest zapisane przez TH. Idąc dalej, mamy 1634 rok i Szymon Starowolski. No Szymon Starowolski, taka troszeczkę legenda, ale taka ważna postać w XVII wieku, opisująca w ogóle Rzeczypospolitą. Warto sobie sięgnąć do źródeł z nim związanych i z tym, jak on opisywał w ogóle koronę polską, całą Rzeczpospolitą. Popełnił on takie dziełko Wyprawa i wyjazd sułtana Amurata, cesarza tureckiego na wojnę do korony polskiej. Krótka nazwa, barokowa, bez kompleksów. I pisze on w niej tak. Znowu 20 000 janczarów, starych katanów, wojskowych bywalców, z długimi janczarkami i z szablami, szatno i strojno, w kołpakach rogatych. Prawda? I teraz mamy 20 000 janczarów, starych katanów, wojskowych bywalców. Starych katanów, wojskowych bywalców, bo on podkreśla, że to są doświadczeni żołnierze, że to są jacyś wiarusi, weterani. Tak? Doskonale wiemy, kim byli janczarze i że to miała być elita armii tureckiej. Więc on tu jeszcze bardziej to podkreśla. Tak? Janczarów, starych katanów, wojskowych bywalców. Z długimi janczarkami. Janczarki to jest po prostu strzelba, broń palna janczarów. Charakterystyczna bardzo. I mamy tutaj 1634 rok. I tu już mamy kontekst po prostu określenia doświadczonego żołnierza jako katana w przypadku Turków. Idziemy sobie dalej. Krzysztof Opaliński, 1650 rok. Napisał takie dzieło Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsce. I mamy satyrę XIX, która brzmi na zepsowaną militarem dyscyplinam i nierząd wojskowy, czyli na zepsutą dyscyplinę wojskową i nieporządek w ogóle jako taki w wojsku. I na samym początku on się tłumaczy w tej satyrze i pisze w te słowa. Zawczasu opowiadam, że dobrych nie ganię żołnierzów, którzy wiedzą, co szkoła rycerska. Ani starych katanów tykam i odważnych koronnych bohatyrów, dawnych wojowników. Ani cnego rycerstwa, któregokolwiek godne takowego tytułu. Przyznawam, że nimi całość ojczyzny stoi, nimi rząd wojskowy. Także Krzysztof Opaliński, tutaj w ogóle pozdrowienia dla Sierakowa. Krzysztof Opaliński tłumaczy się na samym początku, że tu będzie taka satyra na temat wojskowości i będę się z tego śmiał, ale wiecie co, będę sobie robił jajca, ale wiecie, nie z was, z tych bardziej doświadczonych. Także bardzo zachowawczo, szanuję, też bym wolał nie podpaść doświadczonym żołnierzom. I on tutaj też podkreśla, nie ganię żołnierzy, którzy wiedzą, co szkoła rycerska, i nie tylko takich żołnierzy, ale też starych katanów nie tykam i odważnych koronnych bohaterów. Starych katanów. To wybrzmiewa, że tu są właśnie weterani. Idąc dalej, mamy też postać istotną dla historii jakby polszczyzny w ogóle też,
bo mamy Jana Chryzostoma Paska, o którym pewnie każdy słyszał na języku polskim. I we fragmencie jego pamiętników ma miejsce taka sytuacja, że on otrzymuje pewien tytuł i ogólnie pojawiają się żołnierze, którzy chcieliby tą jego funkcję przejąć od niego i odkupić ją tam za 100 talarów i tak dalej, i tak dalej. I on tam na początku mówi, że się zgadza, że im odda ten tytuł czy tę funkcję. Potem się zastanawia i mu wychodzi, że w sumie to się bardziej opłaca mieć tę funkcję, bo można na niej zarobić. No klasyczna polska rozkminka. I teraz tak, on tam sobie wypisuje, że wysłał pewną osobę, żeby poszła po podpis, on poszedł sobie do koni i tam zastałem owych katanów. Czyli tam spotkałem tych żołnierzy, z którymi chciał przehandlować sobie tę funkcję. Tam zastałem owych katanów, nóż ze mną w traktat, żebym tego ustąpił targiem. Wtedy daje mi Żerosławski 100 bitych talerów. Katanów, po prostu żołnierzy Polski. Tak? To jest po prostu określenie na żołnierza. I to jest Chryzostom Pasek. Ostatnia postać, która mówi o katanach, z tych źródeł, które sobie dla Was tutaj przygotowałem, bo też nie chciałbym, żeby to trwało wszystko godzinę. Mamy Wacława Potockiego. Wacław Potocki też znana postać, poeta, żołnierz. Bardzo ciekawa postać w kontekście też językowym, bo u niego bardzo dużo fajnej jest charakterystycznie gwary małopolskiej. Można fajne słowa znaleźć, małopolskie, albo związane z góralszczyzną w ogóle. I on w 1669 roku napisał sobie fraszki albo sprawy, powieści i trefunki. Tam są wszelkiej maści takie żartobliwe fraszki. I ma fraszkę o nazwie Starzy słudzy przy młodym paniątku. W tej fraszce pisze tak. Szedł przez krakowski rynek wojewodzic młody. Widać około niego i w tyle i w przody starych szereg katanów. Każdemu rywuła patrzy z oczu, na myśl mi kościelna rotuła zaraz padnie. Poznał wół i z osłem pospołu, że to dziecię ich panem, a zwłaszcza u stołu. Więc pojawia się określenie znowu katanów, starych szereg katanów. Tak? Każdemu rywuła patrzy z oczu. Rywuła to jest takie polskie określenie na słodkie wino, bodajże pochodzenia włoskiego. W tym momencie pokazuje tych przywiązane sługi do młodego panicza, starzy żołnierze, wiarusi, którzy raczej patrzą na to, żeby być przy jego stole. Tak? No i jak widzicie, mamy kilka źródeł, które mówią nam, katan to jest żołnierz. Stąd też katanka jest ubraniem żołnierskim. Ale jakim ubraniem? No i tu się zaczyna robić ciekawie. Ogólnie rzecz biorąc, katanka jako ubranie pojawia się w źródłach, w kontekstach najczęściej piechoty węgierskiej, piechoty polsko-węgierskiej, piechoty w ogóle, wojskowych itd., itd. Chociaż mamy też w wypisach cywilnych. Ale idźmy sobie od początku. Tu już będą źródła mówiące o katankach jako ubiorze, tak? I zwracających na nie w jakiś sposób uwagę, bądź opisujących je. W 1615 roku Anonim napisał komedię rybałtowską nową. I jak to w komedii, wymienia sobie na początku postacie, które wystąpią i jakieś takie elementy, rekwizyty charakterystyczne dla nich. Mamy zatem magistra albo klechę, który jest ubrany w giermak, tak? Mamy dzwonnika z nasiekanym kijem. Nasiekany kij to jest po prostu taki kij z wbitymi kamieniami, taka broń. Mamy dalej konfederata. On jest strojno, piorno, szabelno, ostrożno. Mamy dziada, on jest z siwą brodą i na kulach i obszarpany, tak? Mamy gospodynię, ona też jest po wiejsku i ma motowidło. Gospodarz, czyli chłopiec z cepami po wiejsku. I mamy Albertusa. Albertus jest ubrany po starożołniersku w jakiej katance. Czyli patrzcie, w 1615 roku już jest mówione, że po starożołniersku to jest katanka i to jest jakby oczywiste, że te ubrania są kojarzone z tymi funkcjami, z tymi zawodami. Giermak, no to prawdopodobnie to jest jakiś magister, jakiś klecha, diabeł nawet mamy. Jak ktoś idzie z workiem popiołu, no to wiadomo, że jest diabłem, tak? Jak ktoś ma cep, no to oczywiście, że cep będzie miał chłop. A jak ktoś jest ubrany w katankę, no to wiadomo, że to jest jakiś stary żołnierz. Czyli oni już wiedzą wtedy, tak, że katanka to jest konkretny rodzaj ubioru, albo coś, co się kojarzy z żołnierzem, jakiś rodzaj ubioru, którego na pewno to jest żołnierz.
Znowu wracamy do Szymona Starowolskiego z 1633 roku. I tam też ta wyprawa i wyjazd sułtana Amurata, cesarza tureckiego, na wojnę do korony polskiej. Jak pamiętacie, on tam wspominał o janczarach jako o katanach, doświadczonych żołnierzach, a teraz sobie pisze o formacji wojskowej innej, która sobie tam idzie i innych oddziałach. I tam pisze, że szalaków pieszych szło 7000 pod białymi kitami i szerokimi, długich białych koszulach na pancerzach, jak na śmierć, w katankach zaś różnych z łukami, a kołczane u pasa szli bardzo gęsto i ścisło. Tak? W katankach zaś różnych z łukami. Kolejny raz on podkreśla, że jest jakieś konkretne ubranie wojskowe, jakaś katanka. Tu też jest ciekawa rzecz, bo pisze w długich białych koszulach na pancerzach, jak na śmierć. Bo rzeczywiście było coś takiego w XVII wieku jak śmiertelne koszule. Nawet, jeśli dobrze pamiętam, nawet mamy jakiś wypis ze źródeł, że ktoś tam szedł do szturmu. Jak szli do szturmu, to zakładali sobie białe koszule na pancerze. Ale mniejsza z tym. W katankach zaś różnych. W przypadku wojska tureckiego. 1633 rok. 3 lata później mamy informację, że piesi wybrańcy z ekonomii mochylewskiej, która była dzierżawiona przez Krzysztofa II Radziwiłła, otrzymywali sobie tam żołd i tak dalej, jakieś wyposażenie oraz sukno na barwę i mieli mieć żupan czerwony i katankę błękitną. I teraz będzie tego pełno właśnie w kontekście piechoty, że mają albo żupan i na to katankę, albo żupan i na to delię. Ale idziemy dalej. 1645 rok to jest ciekawe wydarzenie, bo mamy wjazd wspaniały posłów polskich do Paryża. Ja ostatnio wrzucałem na swój profil na Facebooku taki fragment ze źródeł, że z jednej strony mamy grafikę Stefano della Belli, a z drugiej wypis właśnie opisujący w jakim porządku szły poszczególne osoby i jak były ubrane. I tu mamy dokładnie to samo. I nawet ja Wam teraz wyświetlę tę grafikę i dam Wam opis do tej grafiki, bo mamy to przedstawione. Zanim szło piechoty 30 w żupanach czerwonych sukiennych, w katankach, w deliach tegoż sukna i maści, które sobie na ramiona pozarzucali. U każdej deli po 8 guzów srebrnych, za magierką nożyki srebrne, na lewym ramieniu muszkiet, a w prawej ręce siekierka, wszyscy wygoleni po polsku. No dokładnie mamy to przedstawione. Możecie sobie zwizualizować, tutaj macie grafikę, tutaj macie opis. Problem jest jeden. Na tej grafice nie idzie rozróżnić, co jest katanką, a co jest delią. To jest po prostu szkic. Jeżeli ktoś to widzi, podziwiam. Ja nie mam bladego pojęcia, jak w tym wypadku wygląda katanka. Tu jeszcze ciekawostka, pojawia się taka informacja, że za magierką nożyki srebrne. Tu nie chodzi o nożyki w sensie noże, tak? Tylko nożyki to są pióra białozora, tak? W XVII wieku takie określenie funkcjonowało. Ono też trafiało się czasem nożyki na określenie pióra innego ptaka, jakiegoś tam drapieżnego. Więc mamy w żupanach czerwonych sukiennych, w katankach, w deliach tegoż sukna i maści. Pytanie, czy chodzi tutaj, że w żupanach czerwonych sukiennych, bądź w katankach i w deliach tegoż sukna i maści, czy chodzi o to, że w żupanach czerwonych sukiennych i na to katankach i dopiero deliach, a może jeszcze inaczej. No ciężko naprawdę stwierdzić. Jak zobaczycie sobie na grafikę, to wygląda to tak, że oni mają coś ubrane na sobie, raczej jakiś żupan, mają jakieś podciągnięte te poły tych żupanów, bo jak się ma żupan, to raczej się je podciąga. Jak jest dołoman, to on jest na tyle krótki, że nie trzeba. I mają przewieszone te delie bądź katanki. No niestety wydawać by się mogło, że mamy idealne źródło, nawet dwa, które się powinny pokrywać, no ale dalej mamy takie braki. Idziemy dalej. 1646 rok. Mamy przywitanie królowej Ludwiki, no i tam poszczególne cechy warszawskie jakoś się musiały zaprezentować. I mamy między innymi cech kupiecki, który przystojnie ustrojony był pod jedną barwą, katanki z kitajki błękitnej, kabaty żółte takież, bindami żółtymi przepasani, kapelusze pod piórami. Katanki z kitajki błękitnej. To jest ciekawe, bo mamy tutaj katanki z kitajki błękitnej oraz do tego kabaty żółte i jeszcze kapelusze pod piórami. To jest dziwne pod tym kątem, że katanka się wydaje być nam cały czas tym strojem wschodnim, takim wiecie, polsko-węgierskim, a kabaty żółte. No, kabat
bardzo często się kojarzy z ubiorem zachodnim raczej. W źródłach też raczej kabat idzie w tym kierunku, że jak wypisuje się kabaty, no to chodzi o wamsy i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze kapelusze. No to jest takie pytanie, co on rozumiał pod pojęciem katanki, tak? Czy właśnie autor uznawał, że katanka to jest cokolwiek zarzucone krótkie na te kabaty? Czy może to była stricte katanka, o której nie wiemy? Kolejne wypisy, które są istotne, to jest 1648 rok, wyprawa łanowa województwa bełskiego. W tych wyprawach, jak były przygotowywane, to mamy zawsze wypis, w co powinna być piechota wyposażona. I mamy taką rzecz. Pamiętajcie, to jest 1648 rok, a 1647 to już był dziwny rok. Także od 30 chałup, hajduka, bylenia Rusina z muszkietem i szablą w barwie błękitnej, to jest żupan i katanka, porządnie wyprawiony powinien być. W barwie błękitnej, barwa to jest po prostu kolor umundurowania w XVII wieku. W barwie błękitnej to jest żupan i katanka. Czyli typowo wyposażenie piechoty polsko-węgierskiej. Idziemy dalej. W 1651 roku mamy rachunki królewskie i mamy taką informację, że dla nadwornej piechoty węgierskiej Jana Kazimierza trzeba było zakupić płótno i sukna na żałobne żupany hajdukom i ta piechota dostała na początku grudnia 90 postawów czarnego kiru pod żałobne katanki. Dlaczego żałobne? No podejrzewamy, że to było związane ze śmiercią królewny Marii Anny Teresy Wazówny z 1651 roku, no ale to już nieistotne, tak? Mamy żałobne katanki. I znowu kontekst piechoty, a teraz już w ogóle nadwornej chorągwi piechoty węgierskiej Jana Kazimierza. Piechota łanowa województwa sandomierskiego z 1655 roku. W ogóle z 1655 roku będziemy mieli dużo źródeł. Też oni szli ubrani w taki sposób, że mieli żupany błękitne w półgoleni, katanki czerwone, białym kirem podszyte z potrzebami błękitnymi. Kto chce, może idelię, byle błękitną dać swemu. Czyli wiemy już tu, że katanki były czerwone, wiemy, że były podszyte też suknem, tanim suknem białym. Miały potrzeby, czyli wiecie, te takie naszycia błękitne. I kto chce, może dać idelię, byle błękitną dać swojemu. To jest bardzo ciekawe w sumie, że mamy katanki czerwone, ale jak ktoś chce, to może jeszcze idelię, tylko błękitną. Dalej, szlachta województwa ruskiego w 1655 roku ustaliła, że hajducy mają wyglądać następująco. Barwa ma być żupan błękitny. Jak zauważycie, to jest standardowy kolor dla piechoty polskiej, błękitny żupan. Katanka czerwona, a przy tym i kożuch w przypadku wojowania w zimie. Muszkiet tam lądowy. Jeżeli chodzi też o 1655 rok, mamy bardzo ciekawy wypis barwy żupanów deli i katanek planowanych dla piechoty łanowej województwa poznańskiego i kaliskiego. Tam są w ogóle wypisane różne zestawienia kolorystyczne i tam jest bardzo ciekawe. Wyświetlę Wam ten dokument. Go znalazł oczywiście Kadrinazi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jak zresztą większość tych źródeł wcześniej to i tak zawsze była u Michała. I tam mamy dokładnie wypisane, że mamy żupan czerwony, czy tam żupan taki i katankę bądź delię. Bardzo to jest wymienne. Kolejna rzecz, też 1655 rok, województwo podlaskie. Mamy informację, mąż do wojennych prac sposobny w żupanie błękitnym, klasyka, w półgoleni, katanka czerwona kirem złotym podszyta. Swoją drogą fascynuje mnie, że rekonstruktorzy nie odtwarzają tego. W sensie mają dosłownie napisane, jak powinien być wyposażony hajduk, a oni tego nie robią, tylko robią tych szlachciców albo coś sobie wymyślają. Przecież jak ja bym był z Podlasia, to pierwsze co bym zrobił, to bym skrzyknął chłopaków i powiedział: ej, róbmy to. Róbmy sobie błękitne żupany, katanki czerwone, jeszcze złotym kirem podszyte. No. Piękne. Znaczy była grupa, ale nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje, która była tak ubrana. No ale. I znowu kontekst cały czas piechoty. Dalej. Kwiecień 1658 roku. Laudum uczestników zjazdu powiatu drohickiego i mamy informację o hajdukach piechotnych. I tam jest barwa taka, że mamy żupany obłoczyste i katanki czerwone, albo jako kto będzie mógł. No to już się troszeczkę, jak już tam komuś wyjdzie, to będzie dobrze. Ale znowu, cały czas, widzicie, kontekst piechoty polskiej, polsko-węgierskiej cały czas tu się pojawia. Żupan, baza,
ale już się pojawia do tego delia bądź katanka, tak? I teraz ciekawa sprawa, bo zaczyna się fajnie, bo mamy rok 1675 i mamy Aleksandra Maksymiliana Fredera i on napisał, to był taki teoretyk bardzo wojskowości i napisał takie dziełko, w którym przedstawiał takie swoje koncepcje na to, jak powinno być umundurowane wojsko, tak jeżeli chodzi o jazdę, jak i piechotę, jak powinno być wyposażone, jak powinno być ubrane i tak dalej, jak powinno się prowadzić wojnę, jak w ogóle powinna być ta armia zreformowana. On tam wrzucał swoje pomysły, ale też to jest fajne pod tym kątem, że on jak coś pisze, no to wiemy jaki jest stan faktyczny albo na co on zwraca uwagę. I on tu pisze to właśnie o piechocie. Piechocie polsko-węgierskiej czy tam wybranieckiej. No wiecie, po prostu o piechocie na tą naszą modę. I mamy coś takiego. A potem krótkich i niezawijanych dołomanów i katanek miasto Delhi, albo też kożuchów na zimę zażywać, bo inszy koszt w barwach pieszych wielki i daremny, gdyby oraz wiele piechoty z nagła zaciągnąć potrzeba. Szkoda bestwić piechotę i przyuczać do kosztownej barwy, ponieważ nie Delia bije i nie nastroju dobry żołnierz należy. Zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo fajny fragment. Można go przeczytać i mieć w nosie, ale można się skupić troszeczkę. Czyli on sugeruje, żeby używać krótkich i niezawijanych dołomanów, tak? Ponieważ skoro mamy żupany, są powszechne, jak wcześniej słyszeliście, jak wam czytałem, to te żupany zawsze trzeba było podwijać, bo one są długie, one są w pół goleni, tak? To jest naprawdę długie, ja mam taki żupan. Więc jak się chodzi gdzieś, wygodnie jest sobie te rogi wziąć, podwinąć i zapas dać. A czyż nie lepszym rozwiązaniem są krótkie dołomany węgierskie? Więc mamy zatem krótkich, niezawijanych dołomanów i katanek zamiast deli, bo domyślamy się, że to jest podobnież, że katanka jest krótsza aniżeli delia. Też nie trzeba jej podwijać, nie jest też tak szeroka prawdopodobnie i tak dalej, i tak dalej. Bo po prostu szkoda bestwić piechotę i przyuczać do kosztownej barwy. Bo rzeczywiście fakt jest, że taki żupan długi, taka delia więcej materiału będzie potrzebowały i to jest zawsze większy koszt. Wacław Potocki, znowu nam powraca, w swoich Moraliach z 1688 roku pisze o postaci. Wdziału węgierską katankę przy chorwackim szłyku rozumie, że już nadeń nie masz na sejmiku, czyli nie ma lepszego nad nim nad sejmiku, bo jest ubrany w węgierską katankę, ma chorwacki szłyk, czyli czapkę. Węgierska katanka, tak? Już nawet podkreśla, że ta katanka pochodzi z Węgier. I na tym kończymy XVII wiek, zaczynamy jeszcze fragmencik z wieku XVIII, ale nie będzie ich jakoś strasznie dużo. Zaczynamy od Jędrzeja Kitowicza. Jędrzej Kitowicz, jeżeli ktoś się bawi w XVIII wiek, a nie bazuje na Kitowiczu albo nie czyta Kitowicza, no to może przestać się bawić w XVIII wiek, nie? Jakby to jest baza, bo on żył w tych czasach i on sobie tam opisuje, jak to wyglądało, jak to dokładnie pamięta. I on tu pisze w kontekście jazdy, to jest istotne, kontusze nosili sami towarzysze. Szeregowi zamiast kontuszów mieli katanki, nad kolano krótkie, z zawijanymi rękawami i wyłogami na guziki, w sposób niemieckich sukni zapinanymi. Bardzo ciekawy opis. Niestety w kontekście XVII-wiecznym to już jest coś innego całkowicie. To już jest bardzo duży przeskok. Pierwotna katanka, którą my byśmy chcieli odtworzyć, ja bym chciał wiedzieć, jak dokładnie wyglądała, to nie jest dokładnie to, co mamy tutaj. Ale tu już jest więcej szczegółów. O, tutaj mamy fragment o lekkich znakach. Kontus, żupan, pas, a na tym szarawary, na głowie czapka z barankiem siwym albo czarnym, broń pocztowego, karabin, pistolety i szabla, ubiór, katanka do kolan krótka, żupan, pas, szarawary, na głowie czapka z baranem czarnym, 2 razy tak wysokim jak u towarzysza. I jeszcze ciekawa rzecz, też u tegoż Kitowicza, milicja miasta Warszawy, tak, bagiety. To jest ciekawy fragment, bo on troszeczkę się zgrywa kolorystycznie z przedstawieniem hajduków, które mamy tam na obrazie, bodaj przedstawiającym Sejm. Nie pamiętam w ogóle teraz tytułu tego obrazu. Wrzucę wam tutaj teraz tę grafikę i ciekawi mnie, jak wy na to patrzycie, bo to jest ciekawa sprawa bardzo. Milicja ta składała się z 24 pachołków i jednego wachmistrza, ubranych po polsku, w żółte żupany, w błękitne katanki, do kolan długie, z wyłogami żółtymi, guzikami białymi cynowymi,
Czapki na głowach z czarnym baranem wysokim, z żółtym wierzchem, buty na nogach czarne polskie z podkówkami, spodnie błękitne, pas rasowy błękitny, moderunek, ładownica czarna, skórzana z pasem takimże. To już jest bardzo, widzicie, powtarza się za każdym razem, nieważne czy to jazda, czy piechota, katanka jest długości do kolana. No i na koniec jeszcze mamy Jana Karola Mniszcha z 1759 roku. Mamy informację na temat barwy jego pajuków, hajduków i stangretów. On tam wypisuje kontusze, mamy pasę, kołpaki hajduckie, kontusz hajducki, kołpak węgierski oraz spodnie węgierskie, a także katanka węgierska z sukna błękitnego, 1 sztuka. Ogrom źródeł, prawda? Ale co z niego wynika? I to jest właśnie problematyczne. Wiemy z tego tak naprawdę tylko to, że mamy katankę. Katankę, która przybyła z Węgier. Wiemy, że może być węgierska katanka. Wiemy, że w większości jest krótka. Wiemy, że w XVIII wieku jest do kolana, tak naprawdę, ale nie znamy jej kroju. Nie mamy idealnie jej odtworzonej w żaden sposób, żeby powiedzieć, ok, tak to ma wyglądać. I mówienie, że to jest po prostu odpowiednik Mente też jest w takim razie troszeczkę błędne, no bo nie wiemy na czym bazować. Mente mamy zachowane, mamy wykroje i tak dalej. Delie mamy wykroje nawet 3. A katanki ani jeden. Nie pojawia się w księgach krawieckich. Bardzo jest to ciekawa sprawa. I teraz pojawia się kolejny temat. Mianowicie, pamiętacie jak powiedziałem na samym początku, że tam w tej komedii rybałtowskiej katanka jest po prostu symbolem żołnierza. Jest po prostu w jakiejś tam katance ktoś jest ubrany. No właśnie. Czy ktoś mu zarzucił jakąś krótką kurteczkę z krótkimi rękawami i ktoś uznał za katankę, czy po prostu to było ubranie żołnierskie? Moi drodzy, mamy też jeszcze źródła mówiące o katance w kontekście góralskim i właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo wiemy, że harnicy, czyli taka piechota góralska, górska z państwa muszyńskiego, to tutaj bardzo niedaleko mnie, była wystawiana w zielonych katankach. To była piechota Piotra Gębickiego, biskupa, i jest informacja o tym, że oni byli w zielonych katankach. Jest też informacja, że część harników była w samych koszulach. I teraz pytanie, czy zielone katanki na harnikach, zwanych też świstakami, od biskupa Gębickiego, czy ci harnicy w zielonych katankach mieli założone właśnie coś, co ma krótki rękaw, na przykład coś, co nam się kojarzy z krótkim mentę, na samą koszulę? I czemu by tak robić? Bo nie mamy takich przedstawień, byłoby to bardzo dziwne. Czy raczej był to jakiś rodzaj po prostu krótkiego odzienia, tak? Założonego i to oni byli po prostu lepiej umundurowani. Mogło to trochę przypominać dołoman, może żupice. Może w ogóle to było jakąś wariacją, ale na pewno wyglądało inaczej i odcinało ich od reszty tych harników i na pewno było żołnierskie. Mamy też z 1715 roku takie źródło, taką satyrę, Małpa Człowiek. Tam się pojawia informacja, 3. raz nie dopędzi kupra jak katanka góralska. Czyli nie zasłoni tyłka, taka góralska katanka. To ubranie, które oni uznają za katankę. Ale czym ono było? No właśnie. Mamy też inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego 1751-1775 i w tym inwentarzu pojawia się informacja taka, że mamy chłopca góralska barwa, katanka zielona, pas włóczkowy zielony, sznurkowy, kołpak takiż z czarnym barankiem. Znowu katanka zielona. To wszystko nie składa mi się na coś, co jest zakładane na wierzch, no jako jeszcze druga warstwa. Brzmi jak ubranie, to dla mnie brzmi jak ubranie to wszystko, które może być jakąś formą krótkiej po prostu odzieży wierzchniej, tak? Spodni znaczy się. Czyli ktoś po prostu zakładał na koszulę jakąś tam katankę. Ale czy tak było? No właśnie ciężko stwierdzić. Mamy kilka przedstawień, które też Wam tutaj wyświetlę, które są związane z katanką albo z tym, co za katankę możemy uznawać. Przejdę od początku może tego, co się wszystkim kojarzy. Na sam początek mamy platfony kieleckie, to jest z pałaców biskupów kieleckich. Jak sobie spojrzycie na nie, no to widać tam piechotę
I tu jest bardzo ciekawe przedstawienie, bo jest piechota właśnie polska, polsko-węgierska. I zauważcie, że część z nich ma długie delie. Jest jedna postać, która ma coś krótkiego. I nie wiemy, co to jest, ale jeżeli już miałbym strzelać, to jest jeden z niewielu przykładów, żebym powiedział, ok, tutaj być może to jest ta mityczna katanka, bo jest krótka, jest założona na żupan, gdzie inni mają delię. Ale czy na 100%? Tego nie wiemy. Niektórzy też zwracają uwagę na rolkę sztokholmską, ponieważ na niej też mamy przedstawione osoby w jakichś krótkich w miarę ubraniach, założonych na żupany bądź dołomany, z krótkimi rękawami, szamerowane z przodu. Ja je też teraz Wam wyświetlam. Więc widzicie sobie tutaj mamy, czy to jest być może czerwona katanka? Czy to jest katanka? Tego nie wiemy. Tutaj też mamy jakieś czerwone ubranie. Tutaj też. Mamy też delię bądź ferezję z długimi rękawami itd., itd. Ale naprawdę po patrzeniu na samą grafikę, no nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, co to jest za ubranie. Czy na pewno możemy to nazwać katanką? Mamy też trębaczy, którzy są przed chorągwią husarską. Też mają jakieś odzienie, ale ono nie jest aż tak krótkie. No ma krótkie rękawy, ale widać w nim podwinięte poły. Czy to jest katanka? Ktoś mógłby uważać, że tak. Mamy przedstawienie od Petera Snojersa, gdzie jest szlachcic walczący ze Szwedem. No też ma jakieś krótkie odzienie zarzucone na żupan. Być może jest to mityczna katanka, ale czy tak jest? I tak dalej, i tak dalej. Są też bardzo fajne przedstawienia szlachciców, które Wam tu zaprezentuję. Jedno mamy tutaj klęczącego tego szlachcica na czerwono. Ma bardzo krótkie odzienie, krótki rękaw, zarzucone na żupan. Jeśli miałbym już mówić, że to jest katanka, to być może to jest to, ale równie dobrze mogłoby być to mente. I nie ma najmniejszego problemu z tym, bo mamy takie krótkie zachowane mente. Tak samo tutaj, 1622 rok, widzicie szlachcica po lewej? Ma jakąś krótką formę odzienia założoną na żupan. Naprawdę krótką, krótszą aniżeli żupan. Żupan sam już widać stąd, że jest krótki, bo jest do kolan, nawet jak ta postać klęczy. I czy to jest katanka? Być może, ale czy na pewno? No i oczywiście mamy tutaj jeszcze jedno przedstawienie, mamy szlachciców i mamy takiego młodzieńca i ma też ubranie bardzo krótkie. Tu już widać, że to jest druga połowa XVII wieku i na tym ubraniu ma też coś zarzucone tylko na jedno ramię i być może to jest właśnie katanka albo mente, ponieważ wydaje się, patrząc po tym, co ma na sobie, że to, co ma na sobie założone, to jest węgierski dołoman. Do tego w ręce ma jakąś magierkę, więc może być tak, że ma dołoman, a na tym dołomanie ma mentę. No i teraz pytanie, czy mente to jest to samo co katanka, czy jednak coś innego, czy było stosowane zamienne? Ciężko stwierdzić. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na przedstawienia z Orawki, to mamy tam górali. Mamy tam górali i ci górale mają różne ubrania. Mają oczywiście jakieś gunie, mają same koszule. I gunia, no to gunia. Łatwo ją rozróżnić, koszula to też. Mamy też jakieś postacie w żupanach. To mamy też postacie w bardzo krótkim odzieniu, na przykład w takim białym. Widać, że ono jest innego kroju aniżeli gunia. Widać, że jest krótkie. Nie dopędzi kupra na pewno, nie zasłoni tyłka, a jest zapinane z przodu na guzy. Być może to jest właśnie góralska katanka. Jakaś forma krótkiego ubrania, być może to jakiś odpowiednik dołomana albo jakiejś przeróbki góralskiej dołomana, która występowała w górach. Mamy też tutaj postać klęczącą, no i też pytanie, czy to jest właśnie katanka, czy to jest dołoman. Tak samo jak hajduk, w co on jest ubrany. Prawdopodobnie on już może mieć dołoman. A zaś z tyłu mamy górala, który to pytanie, co ma na sobie. Czy też jest dołoman dłuższy, czy to jest żupan. Widzicie, to jest właśnie problem całej rekonstrukcji, że ciężko jest stwierdzić. Jeżeli nie mamy dokładnie zachowanego źródła, nie mamy dokładnie go przedstawionego i opisanego, no to zawsze będziemy błądzić, zawsze będziemy interpretować. Teraz Wam dam dwa przedstawienia, które według mnie też fajnie pokazują tak zwane góralskie katanki, czyli jakąś odzież zakładaną przez górali. Pierwsze, obydwie dotyczą wołoskich jakby chłopów. Popatrzcie, niebieska kurta, bardzo krótka,
dłuższa aniżeli koszula, ale i tak nadal krótka, nawet nie do kolan, nawet do połowy uda, nawet jeszcze krótsza, z podszewką, jak dla mnie idealnie. Gdyby zrobić ją zieloną, to jakby dla mnie i ubrać takiego górala, no to mamy Harnika z państwa muszyńskiego. Mamy tutaj drugie przedstawienie, bardzo podobne, też jest niebieska, czerwona podszewka. Tu jest też bardzo ciekawe zaprezentowane, że widać, że podszewka jest częściowa na wylotach i też jest zarzucone po prostu na bok. Bardzo fajne przedstawienie i to jak dla mnie to mogą być przedstawienia góralskich katanek, czyli jakiejś takiej formy siermięgi, czy jakiejś formy górmany wczesnej. Ja nie zdziwiłbym się, gdyby to było tak, że w tym wypadku ktoś przerobił dołoman, uprościł formę i tak dalej, albo po prostu górale nosili takie krótkie dołomany i nazywali katankami. Inna kwestia jeszcze, które są takie istotne przedstawienia związane z katankami, z czymś, co uważamy, że są katankami, to bardzo często na tych pieczęciach kozaków zaporowskich zobaczycie postać kozaka, który ma jakiś dłuższy żupan, prawdopodobnie, i na to jakąś krótszą kurtkę i prawdopodobnie tak się mówi, że to jest katanka. I tych przedstawień jest bardzo dużo. Pytanie, czym jest? Czy na pewno to jest ta katanka, tak? Jest ich troszeczkę. Nie chcę się tu też wypowiadać, bo ja w ten temat się nie zagłębiam, aż tak bardzo nie analizowałem nigdy tych przedstawień, chociaż one są bardzo fajne. I z chęcią bym sobie jeszcze tutaj troszeczkę doczytał. Ja Wam tutaj wyświetlam te grafiki. No one są bardzo, bardzo znane. W ogóle są świetne. Mają klimat. Moja ulubiona jest jeszcze ta z tą czapką. No gdyby tak odtwarzano kozaków w Polsce, w polskim Reko, to byłoby świetnie. Pytanie właśnie, czy to jest katanka i pytanie, jeżeli jest, to jak ona jest dokładnie krojona. Bo nie sztuką jest wziąć zachowane mentę, uszyć mentę i powiedzieć, to jest katanka. Tylko to jest kłamanie. Dlatego według mnie, ja uważam, bezpieczniej jest mówić tak. Jeżeli szyjemy, bo ja na przykład szyję teraz, tak? Na ten żupanik szyję sobie mentę. I mówię klientowi, że szyjemy w takim razie mentę. Że lepiej jest sobie wziąć i powiedzieć, wziąłem wykrój mentę i uszyłem mentę. A katanka niech funkcjonuje, używajmy tego określenia, ale powinno według mnie mieć szerszy zakres. Według mnie właśnie katanka to powinno być określenie żołnierskiego odzienia, krótkiego, noszonego samodzielnie, bądź na żupanie, bądź dołomanie. Tak ja bym sobie to interpretował i taką definicję ja bym wolał sobie mieć. Ponieważ nie zamyka to tak bardzo katanki jako po prostu kopiuj wklej mentę, jest troszeczkę szersze, a być może kiedyś pojawią się jeszcze jakieś źródła, które nam powiedzą, o, dokładnie tak wyglądała katanka. Może jakieś XVIII-wieczne nam się pojawią i dzięki temu jakąś analogię będziemy mogli wyciągnąć. Chociaż to umundurowanie się dosyć zmieniało. Ale może natrafimy na jakąś księgę krawiecką jeszcze, albo jakiś list, albo cokolwiek, co dokładniej nam opisze katankę. No bo jeżeli byśmy ją kroili tak jak mentę, no to nie ma najmniejszego problemu, fajnie, ma swój charakterystyczny krój. Ale czy może była krojona tak jak tureckie kaftany, albo jak jakieś kurtki, może miała prostszy krój, może nie miała wcięcia w talii, a może miała. No jest tyle szczegółów, że no na dzień dzisiejszy ciężko jest cokolwiek więcej stwierdzić, oprócz tego, co Wam tutaj przedstawiłem. Mam nadzieję, że nie zamotałem. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Mam nadzieję, że może ktoś z Was ma jakieś źródło albo chce się czymś podzielić i powiedzieć, że no ale wiemy doskonale, że jest taki wykrój albo coś znalazł. Ja raczej będę obstawał przy swoim. Dlatego teraz jestem bardzo ostrożny w mówieniu, że o, katanka to jest takie krótkie cokolwiek, takie krótkie mentę. No chciałbym, ale no jestem naprawdę ostrożny. Wolę nazywać coś mentę i mieć pewność, jak wygląda dany krój, a o katance mówić, że tak, wiemy, że piechota nosiła, tak, możemy ją uszyć jakąś krótką, ale w 100% nigdy kroju, a przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie będziemy mieli. Ale oczywiście zachęcam do korzystania ze źródeł, do zapoznawania się, do Waszych interpretacji i do wspólnej dyskusji. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, no to śmiało piszcie. Jeżeli stoicie w obozie, że katanka to jest mentę, to śmiało możemy walczyć. Jeżeli stoicie w obozie, że w ogóle katanka to jest całkowicie coś innego i w ogóle trzeba całkowicie zaorać to, co teraz ustaliliśmy sobie kiedyś, to też śmiało. Ciekaw jestem Waszych opinii. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że to jakoś przeżyliście.
a w następnym odcinku porozmawiamy sobie może o czymś innym. Myślę, że temat będzie ciekawy, bo będzie troszeczkę złośliwy, a będzie związany z grafikami. Współczesnymi grafikami przedstawiającymi jakby postacie, mam nadzieję, bądź stroje XVII-wieczne i to, jak czasem się idzie na skróty tam, gdzie nie powinno się iść. Dzięki Wam wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia.